Cześć, witajcie na kanale Ogrodowe Sprawy. Lipiec to czas, kiedy na naszych rabatach robi się już gęsto, a czasem za gęsto. Niektóre byliny wymagają od nas przycięcia, inne zupełnego wyrzucenia, no bo już przekwitły. Po wielu deszczach, ulewach i okropnych upałach wiele roślin nie wygląda zbyt dobrze. Zatem czas wziąć się do pracy, zrobić letnie porządki. No i w tym właśnie odcinku będę Wam pokazywała właśnie takie porządki, które u mnie się dzieją od paru dni, a na koniec pokażę Wam nowe kwiaty, które zakwitły u mnie w ogrodzie. Zapraszam do oglądania. Po fali okropnych upałów, jakie miały miejsce tutaj w ostatnim tygodniu, ja wzięłam się wczoraj za gruntowną pielęgnację mojego trawnika, czyli za jego przycięcie. Nie polecam Wam cięcia trawników, zwłaszcza bardzo nisko przy wysokich temperaturach, ponieważ to znacznie ułatwia jego przesychanie. Kierując się tą zasadą, odpuściłam mu koszenie, co spowodowało oczywiście, że on wyrósł nadmiernie, ale powiedziałam sobie, że dopóki te dzikie temperatury nie odpuszczą, ja go zupełnie nie koszę. No i miałam rację, on teraz, mimo że u mnie nie było deszczu, wygląda bardzo fajnie, jest skrócony, wygląda elegancko, więc kiedy skończyłam trawnik, wzięłam się za kółko bukszpanowe. Moje bukszpany co roku pierwszy raz przycinam mniej więcej w połowie czerwca, ale widząc prognozy pogody, wiedząc, że zacznie się niedługo prawdziwe piekło, odpuściłam im to cięcie, przeczekałam najwyższe temperatury i wczoraj, kiedy mieliśmy pierwszy dzień naprawdę przyjemnego chłodu, wzięłam nożycę i przycięłam to kółko, ale nie udało mi się tego zrobić zupełnie. Przycięłam od góry i od zewnątrz, natomiast od środka już nie zdążyłam, ponieważ złapał mnie wieczór. A dzisiaj od rana padała lekka mrzawka. I wiecie co? Ucieszyłam się bardzo, bo wydawało mi się, że wreszcie ten mój ogród zostanie podlany po tych upałach. No ale pomyliłam się. Mrzawka była bardzo mała, bardzo krótko, więc jest ogromna susza w ogrodzie. Dziś przed wieczorem będę pewnie kontynuowała przycinanie bukszpanów. Mam do zrobienia jeszcze bonsai, kulkę, no i żywopłot ścisów. No ale to nie wszystko. Spójrzcie, z daleka wydaje się, że pięknie kwitną te róże, ale ich płatki są przypalone przez bardzo mocne słońce, no i widzę, że zaczynają łapać czarną plamistość. Mam nadzieję, że mimo wszystko one jakoś sobie poradzą, a jak nie, no to będę je po prostu przycinała bardzo nisko, może zrobię jakiś oprysk, zobaczymy. Chodźmy teraz zobaczyć, co dzieje się na Wielkiej Rabacie. W cieniu pod Magnolią Galaxy rozkwitły u mnie dzwonki kremowe. Jak widzicie, one standardowo, jak co roku, pochyliły się, ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ bardzo łatwo jest je podeprzeć, a to z tej przyczyny, że to są bardzo lekkie rośliny, więc zazwyczaj jeden patyczek bambusowy, w moim przypadku z miskanta olbrzymiego, no i sprawa załatwiona. One niestety są lubiane przez mszyce, więc nie nadają się na bukiety, ale w ogrodzie wyglądają przepięknie, lekko, zwiewnie, no i jak widać zaczynają im towarzyszyć floksy, tutaj w takim kolorze koralowym. W tym kolorze ja je mam tutaj tylko w jednej kępce w ogrodzie. Później zakwitną białe, no i jakieś fuksjowe, takie ostre. Natomiast ten koralowy floks, który ma pewnie więcej lat niż ja, bo jest jeszcze z ogródka mojej mamy, no zaczyna fajnie kwitnąć. Nie ma żadnego mączniaka jak na razie, mimo gęstwiny, więc jest fajnie. Obok floksa wciąż kwitnie, chyba już drugi tydzień, ostatnia już z białych, lilia drzewiasta. No i zaczynają być widoczne piękne pióropusze rosnących obok śmiałków darniowych. Kiedy moje śmiałki są właśnie w takiej formie, czyli takich wczesnych pióropuszy, to ja je najbardziej lubię. Oczywiście później, kiedy one nabierają tego beżowego koloru, też są bardzo fajne, ale w tej formie takiej, kiedy są zielone,
i takie bardziej rozpierzchłe, i takie jeszcze bardziej zwarte, no to uważam, że są boskie. Tutaj, w tym miejscu, miał być w tym roku pokaz mieczyków bizantyjskich. Ja je sobie wyobraziłam tutaj, piękne, takie strzeliste, wysokie kwiaty w kolorze różowym, które właśnie gdzieś przenikają te śmiałki darniowe. Niestety okazało się, że śmiałki są zbyt gęste, no i mieczyki poza może paroma sztukami chyba mi tutaj zamarły, a szkoda, bo wyobrażałam sobie, że tutaj będzie piękny taki obrazek ogrodowy, no ale na szczęście niedaleko coś się udało. Spójrzcie, patrzycie właśnie na pierwszą w moim ogrodzie kwitnącą lilię drzewiastą w odmianie Beijing Moon. Właśnie wczoraj rozwinęła swój pąk. Jest przepiękna, spójrzcie. Ona jest na zewnątrz lekko różowa, w środku biała, a podobno ma jeszcze być tam głębiej lekko żółta. Fajna. No i jak pomyślę, że będzie za rok większa ode mnie, no to już się nie mogę doczekać. Mam takie jeszcze 2 sztuki dalej, także na pewno przyjrzymy im się bliżej. A po drodze chcę Wam zareklamować bylinę, która moim zdaniem jest chyba najbardziej wytrwałą byliną u mnie w ogrodzie. To jest ślas piżmowy, który ja wprowadziłam na pewno już z 9, może nawet 10 lat temu, wysiewając pierwsze rośliny z skupionych nasion. No i ta roślina zadziwia mnie co roku niesamowicie. Jest bardzo odporna na suszę, na deszcz, fajnie się rozsiewa, nie jest inwazyjna, natomiast potrafi robić fajne takie niespodzianki, że to tu, to tam ją znajdujemy. Bardzo długo kwitnie, no i w taki piękny, biały, czysto biały kolor, taka niesamowicie świeża, elegancka, ja ją uwielbiam. Zupełnie po niej nie widać ani tych upałów, ani wcześniejszych ulew. Kwitnie sobie już tutaj naprawdę długo i ma jeszcze mnóstwo pąków, więc jeśli szukacie rośliny, która nie jest w żaden sposób problematyczna, no to poczytajcie sobie, no i kupcie, bo naprawdę warto. Zobaczcie, że w ogóle nie trzeba jej też podpierać niczym. Jest naprawdę rewelacyjna. A u jej stóp możecie obejrzeć efekt porannego cięcia, wczorajszego chyba, wczoraj przed wieczorem i dzisiaj rano, przed deszczem. Zostały ścięte kocimiętki, które już naprawdę wołały o to, zupełnie już nie miały koloru, ale jak widać jeszcze się przydawały owadom. Zobaczcie, nawet jak one tutaj leżą, to jeszcze czmiele próbują coś z nich wyciągnąć. To wszystko oczywiście pójdzie dzisiaj na kompost. Nie tylko to, bo ja mam do usunięcia jeszcze goździki brodate, jeszcze przekwitnięte naparstnice, więc naprawdę jest w ogrodzie mnóstwo pracy. No ale powoli, etapami, jeżeli tylko będzie fajna pogoda, będzie się dało przyjemnie pracować, to ja sobie to tutaj zrobię wszystko elegancko po kolei. A coś, na co chciałabym jeszcze zwrócić Waszą uwagę w tym odcinku, to mój wspaniały groszek pachnący w kolorze niebieskim. Przez kilka lat zawsze wysiewałam groszki, które były w kolorze różowym. No i w tym roku mi się udało. Udało mi się kupić nasiona groszku, który jest w takim kolorze niebiesko-fioletowym. Oczywiście przepięknie pachnie. Ja już się czaję na pozbieranie nasion, dlatego pozwalam tutaj im dojrzeć. Parę stronków sobie zostawię. Natomiast no, przez te upały 2 groszki mi zupełnie uschły mimo podlewania. To po prostu była temperatura od góry. Na dole miały mokro, a od góry żar lał się z nieba. No i 2 groszki nie przetrwały, ale to nic. Ważne, że reszta żyje, ma się dobrze, pełno pąków. No i to, o czym trzeba pamiętać w przypadku groszków, no to oczywiście zaplatanie ich, no bo one niby mają te swoje wąsy, ale nie zawsze
złapią się podpory. A obok chcę zwrócić Waszą uwagę też na jeżówkę, która jest z samosiewu. No i zobaczcie, jakie cudo tutaj wyszło. Kolor bardzo intensywny, chyba najbardziej intensywny ze wszystkich moich różowych jeżówek. No i jeszcze te ostro zakończone płatki. Piękna, przepiękna, ma mnóstwo pąków, także na jeżówieczki zawsze można liczyć. Dobrze zniosły upały, zaczynają właśnie kwitnąć. Widzę, że jest ich tutaj mnóstwo, a przed nimi totalna niespodzianka, czarnuszka w pięknym, białym kolorze. Istne cudo. W tym zakątku oprócz białych czarnuszek mam już na szczęście ostróżeczki letnie białe, którym nie jestem w stanie się nadziwić. Chodzę, oglądam, dziwię się, że one po prostu stoją pięknie, nie przewracają się, no bo przez tego miskanta one nie mają tutaj tak cały czas słońca. No, wyglądają uroczo. Bardzo się cieszę, że je wysiewałam na początku wiosny, no bo jednak efekt uważam, że jest piękny, mimo że nie rozkwitły jeszcze wszystkie pąki. Poza tymi kwietnymi cudami mam w ogrodzie jeszcze lilie drzewiaste, które Wam pokazywałam, nie wiem ile już odcinków temu. One ciągle się nie rozwinęły, więc ja ciągle na nie czekam. Spójrzcie, takie wysokości osiągają dojrzałe lilie drzewiaste. Te u mnie mają już 3. rok, ale będą kwitły pierwszy raz. Ta ma chyba ponad 10 pąków, tamta jakoś podobnie. No i czekam i czekam. Zaczęłam je nawet podlewać, bo zauważyłam, że niektóre pąki u tej drugiej zaczynają tak jakby żółknąć. No więc to byłoby coś najgorszego, co mogłoby się wydarzyć. No i na pewno muszę je podeprzeć, bo one ze względu na te tuje wychylają się do słońca, a nie może tak być. Natomiast ja w tą skałę, bo tak teraz muszę nazywać moją glebę, ze względu na ogromną suszę, w tą skałę nie jestem w stanie niczego wbić. Ani patyczka bambusowego, ani metalowego pręta. No więc one są wygięte, ale na pewno na dniach muszę je podeprzeć, żeby ładnie wyglądały na tle tej zielonej ściany. A kiedy się uporam już z tym całym cięciem, podwiązywaniem i podlewaniem, na pewno zabiorę się za zbiór nasion. Będę pobierała nasiona z Orlai, bo bardzo mi na nich zależy. Chcę mieć tegoroczne. Będę pobierała wciąż nasiona z białych naparstnic, bo w ogrodzie w letnisku ciągle jest ich mi mało. No i zostanie mi szklarnia. Jeśli też macie albo foliak, albo szklarnię, no to wiecie, ile tam jest pracy latem, czy to przy pomidorach, czy innych warzywach. Moja szklarnia chwilowo jest przeze mnie oporządzona. Pomidory pozbawione są wilków, są przywiązane, podlane. Ziemia jest odchwaszczona, wyściółkowana skoszoną trawą, więc no, czekam na dojrzewanie pierwszych owoców, już się nie mogę doczekać. Z ogórkami sytuacja wygląda lepiej, bo już zjedliśmy kiedyś na śniadanie 4 własne ogórki ze szklarni. Wiem, że tutaj jest za gęsto, ale chciałam mieć naprawdę dużo wcześniej ogórki niż te w warzywniku, dlatego są tutaj posadzone, a że były posadzone po 2, no to jest ich 2 razy więcej. Ja z Wami się żegnam właśnie z tej mojej szklarni. Życzę Wam udanego początku wakacji, życzę Wam odpoczynku, cudownej pogody, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.